Ładne światełka lubią chyba wszyscy, w szczególności gdy w fajny i klimatyczny sposób oświetlają nasz dom czy mieszkanie, a gdy można nimi sterować bez wstawania z łóżka, to już w ogóle jest idealnie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 3 różne produkty, które podesłała mi firma Meross do testów z kategorii inteligentnego oświetlenia. I są to 2 różne modele żarówek LED, które widzicie tutaj. I jedna z takich żarówek wkręcona jest też tam w lampie z tyłu. No i jest to również taka minimalistyczna lampka, która fajnie sprawdzi się zarówno w roli np. lampki nocnej obok łóżka, ale także jako ozdoba w salonie. Zacznę może od omówienia po kolei poszczególnych produktów i ich możliwości, a potem przejdę do rzeczy, które są wspólne między nimi wszystkimi. No i wtedy powiem ogólnie też, jak to wszystko działa i jakie są na przykład możliwości integracji Meross z innymi systemami. Najbardziej klasyczną, że tak powiem, żarówką jest MSL 120. Posiada ona gwint E27 i wyposażona jest w diody RGB-WW, co oznacza, że może emitować wiele kolorów z palety RGB, a także światło białe o temperaturze barwowej od 2700 Kelwinów do 6500 Kelwinów, czyli inaczej mówiąc od bardzo ciepłego światła do takiego delikatnie już wpadającego w zimne. Maksymalna jasność wynosi 810 lumenów i można ją regulować w zakresie od 1% do 100, a maksymalna moc to 9 W. Drugi model to MSL 100 i tutaj jak widzicie robi się już nieco ciekawiej pod kątem wyglądu, ponieważ jest to ozdobna żarówka w stylu vintage, zwana też czasem żarówką Edisona. Jest to według mnie ciekawa opcja do użycia szczególnie w odsłoniętych lampach, które nie posiadają żadnych kloszy ani innych elementów zasłaniających żarówkę, ponieważ po prostu ciekawie ona wygląda i może nadać fajny wystrój w pomieszczeniu. Tutaj także znajdziemy gwint E27, ale nie ma diod RGB ani nawet regulacji temperatury, która to wynosi stałe 2700 Kelwinów. Jedyne co możemy w tej żarówce zmieniać to jasność, tak samo jak w poprzedniej, czyli od 1 do 100%. Maksymalna jasność jest bez zmian i powinna osiągać według producenta 810 lumenów, za to maksymalna moc jest niższa i wynosi 6 W. A teraz ostatnia i najfajniejsza według mnie rzecz, czyli lampka. Jest to dokładnie model MSL 430 i tak samo jak pierwsza żarówka posiada diody RGB-WW, czyli może świecić wieloma różnymi kolorami bądź też światłem białym w zakresie temperatur od 2700 do 6500 Kelwinów. I tutaj mała uwaga, bo na stronie Meross na jednej z grafik wpisane jest 2200 Kelwinów, ale jest to błąd, bo wszędzie indziej w specyfikacjach podają 2700 Kelwinów i potwierdza to także zakres temperatur dla tej lampki dostępny w Home Assistancie, o którym to swoją drogą zaraz trochę wspomnę. Maksymalny pobór mocy to 6 W, a jeżeli chodzi o lumeny, to tutaj nie do końca wiadomo ile ich jest, bo Meross oficjalnie na stronie, na pudełku od lampki czy w instrukcji nie podaje takich danych. Jedynie w pliku z opisem urządzeń, który dostałem od tej firmy bezpośrednio, było podane, że lampka ma 300 lumenów, ale w internecie na jakichś zagranicznych stronach można znaleźć informacje o 400 lumenach, więc są tutaj pewne rozbieżności. Idąc jednak dalej, lampka wykonana jest z plastiku, a na górze posiada metalowy przycisk do obsługi, za pomocą którego oprócz włączania i wyłączania można także zmieniać kolor czy jasność. Design natomiast jest prosty, minimalistyczny i choć użycie jej jako lampki nocnej nasuwa się jako pierwsze na myśl, przynajmniej mi, to tak jak już wspomniałem we wstępie, fajnie może ona wyglądać również w salonie czy innym pokoju, po prostu jako ozdoba tworząca nastrojowe światełko. No i przyznam też, że według mnie lampka Meross prezentuje się ładniej niż na przykład Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, którą również posiadam w swojej sypialni. A jak już omówiłem każdą rzecz z osobna, to teraz przechodzimy do konkretów, czyli jak to w ogóle wszystko działa i zaczniemy od aplikacji mobilnej. Standardowo po stworzeniu konta parujemy nasze nowe urządzenia przez Wi-Fi i pojawiają się one nam na ekranie głównym. Dla żarówki MSL 120 oraz lampki MSL 430 wszystko wygląda w zasadzie identycznie, czyli mamy zmianę jasności i koloru RGB lub temperatury światła białego,
a po przejściu do ustawień znajdziemy kilka podstawowych opcji oraz informacje o urządzeniu. Dla żarówki MSL100, jak pewnie się domyślacie, jest mniej funkcji, bo w niej można zmienić jedynie jasność. Oprócz tego mamy też zakładkę Smart, w której można skonfigurować sceny i rutyny. Za pomocą scen możemy skonfigurować grupę kilku urządzeń, które po wywołaniu danej sceny wykonają określone akcje i w ten sposób możemy skonfigurować, aby na przykład jednym naciśnięciem przycisku w aplikacji wszystkie żarówki w salonie się włączyły i ustawiły kolor niebieski. Natomiast rutyny to nic innego jak możliwość ustawienia harmonogramów dla automatycznego włączania lub wyłączania światła. Z ważniejszych opcji mamy też możliwość integracji z Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings oraz Apple HomeKit i co istotne, dzięki temu ostatniemu można połączyć lokalnie każdą lampę z Home Assistantem, pomijając przy tym chmurę producenta. Swoją drogą nie powiedziałam tego wcześniej, ale aplikacja Meros też może sterować tymi żarówkami bez dostępu do internetu, jednak trzeba pamiętać, że musimy być wtedy w tej samej sieci lokalnej. A jeżeli chodzi o Home Assistanta, to dla tych, co nie wiedzą, jest to dosyć zaawansowany system do tworzenia inteligentnego domu, który musimy sobie sami hostować na jakimś urządzeniu, na przykład na Raspberry Pi, albo ja to robię na serwerze NAS od Synology i naprawdę polecam to każdemu, kto tworzy jakiś inteligentny dom na urządzeniach od wielu różnych producentów. Ja na przykład przez Home Assistanta zrobiłem sobie automatyzację, która pozwala mi za pomocą przełącznika Aqara gasić i zapalać te żarówki Meros, które używam w salonie. No i działa to tak, że przełącznik Aqara przez Zigbee łączy się ze swoim hubem. Hub komunikuje się z serwerem Home Assistanta, a serwer Home Assistanta dalej z urządzeniami Meros. Także ogólnie Home Assistant to jest gruby temat i zdecydowanie nie na ten film, ale wiedzcie, że można tam zrobić dosłownie wszystko. Nawet z Lubdeka dla streamerów możecie sterować odkurzaczem czy lampkami. Oprócz tego konto Meros połączyłem także z Google Home, który przydaje się czasem do obsługi głosowej lub też zdalnej spoza sieci lokalnej, aby nie używać aplikacji 10 różnych producentów, bo mam wiele różnych urządzeń. No i ogólnie wszystko w przypadku Meros działa bezproblemowo. Żeby nie było jednak tak idealnie, to jest jedna rzecz, której mi tutaj brakuje. Mianowicie w żarówce MSL120, czyli dokładnie w tej, oraz w lampce nie ma możliwości włączenia żadnych trybów efektowych. Mam tutaj na myśli na przykład jakieś delikatne pulsowanie jasnością, automatyczna zmiana kolorów czy tryby tematyczne. Są to rzeczy, które można znaleźć na przykład we wspomnianej przeze mnie wcześniej lampce nocnej Xiaomi. I choć nie są to rzeczy, których używałbym na co dzień, to uważam, że jednak czasem mogłoby to po prostu fajnie wyglądać, szczególnie gdy taka lampka stoi jako ozdoba w salonie. To na pewno jakieś tam pulsowanie światłem, jasnością, kolorami mogłoby ciekawie wyglądać. Oprócz tego uważam, że oświetlenie od Meros sprawdza się naprawdę dobrze. Na przykład MSL120 już na stałe zastępuje w lampce za mną jedną z moich starych żarówek, której integracja z Home Assistantem działała gorzej, a MSL430 stoi sobie póki co w salonie i wieczorem tworzy fajny klimacik. Muszę tylko jeszcze znaleźć jakiś ciekawy pomysł na wyeksponowanie tej żarówki vintage, a dokładnie tu muszę znaleźć w sumie oprawkę, bo pomysł już mam. Chciałbym tą żarówkę ustawić sobie na szafce w drugim pokoju, tylko potrzebuję oprawki, która będzie stylistycznie pasować do tej żarówki, no i będzie można ją postawić, żeby żarówka była w ten sposób, no i żeby ta oprawka nie osłaniała żarówki, bo chcę, żeby była ona widoczna. Jeżeli chodzi natomiast o ceny, to tutaj także jest nieźle, ponieważ za lampkę MSL 430 trzeba zapłacić $41 aktualnie, za dwupak MSL 120 $21, a za dwupak MSL 100 $33. Ale mam dla Was kod rabatowy techtest.pl 15,
który w sklepie Meros obniża wartość zamówienia o 15%, czyli całkiem sporo. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Jest tam również link do mojego Instagrama i TikToka, na które bardzo Was zapraszam. No i dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, zasubskrybowaniu kanału. No i do zobaczenia w następnych materiałach.